przedmiotu czy tej określonej osoby. It could be something material. To może być coś materialnego. Such as wealth. Jakieś dobra, bogactwo. Or it could be the love of a particular person. To może być miłość jakiejś osoby. It could be something more abstract. A może to być też coś bardziej abstrakcyjnego. Such as fame or having a big name. Jak na przykład sława, nazwisko. Success. Sukces. Importance. Być jakimś ważnym. A title. Jakiś tytuł. So there are infinite kinds of secondary causes which can arouse one's desire. Jest bardzo wiele drugorzędnych przyczyn, które mogą wzbudzić nasze pragnienie. But according to the Buddhist point of view, the actual source of one's craving is always in the mind itself. Ale zgodnie z punktem widzenia Buddy, źródłem naszego pożądania jest zawsze nasz umysł. And the key point of what I'm saying, all these words, is that there's nothing really inherent in the object itself that is particularly desirable or not. I tutaj istotą tego, o czym mówię, jest to, że w samych przedmiotach nie ma nic takiego im wrodzonego, co by sprawiało, że mogą być godne pożądania. Basically, we're just mostly addicted to the process of desire. Przeważnie jesteśmy uzależnieni od samego procesu pożądania. Yes, and this is what we need to recognize. I to właśnie powinniśmy rozpoznać. Yeah, because it is the process of desire that truly distracts us. Bo to właśnie sam proces pożądania nas rozprasza. And that is what kind of makes us feel alive. I to sprawia, że czujemy, że żyjemy. With regard to anger, jeśli chodzi o gniew, it's just the opposite of this kind of attachment. To jest wprost przeciwnie do tego pożądania. So how does anger arise? W jaki sposób powstaje gniew? Anything that gets in the way of accomplishing or acquiring what one wants or needs for oneself. Wszystko, cokolwiek stoi na przeszkodzie, żeby uzyskać to, czego chcemy. So anger sees in the object or in the person or the situation gniew sprawia, że widzimy w jakimś przedmiocie, czy w jakiejś sytuacji, czy w osobie negative qualities, certain negative qualities, pewne jakieś negatywne cechy, and believes that the source of that negativity is in the object itself. I wierzymy, gniew wierzy, że źródłem tych negatywności jest właśnie ten obiekt. Doesn't recognize it as part of one's own mind. I nie rozpoznajemy wtedy tego jako część naszego umysłu. So this anger is like a very complex kind of emotion. It's not so simple. Gniew jest taką złożoną emocją, nie jest taki prosty. Because it can take on many kinds of shapes and forms. Może przybrać bardzo wiele kształtów i form. So sometimes we have manifest through repression and concealment. Just repression. Możemy tłumić gniew. Yeah, sometimes we can feel anger and we just release our anger on an object which has nothing to do with our real source of the anger. A czasem uwalniamy swój gniew wobec na przykład jakiegoś przedmiotu czy obiektu, który w ogóle nie jest winien temu. Sometimes we release our anger upon ourselves. Czasem wyładujemy swój gniew na sobie. With a kind of heavy behavior, like related to some kind of heavy sort of abstinence or self-mortification or some kind of self-punishment. Mogą być takie różne umartwienia, karanie siebie. Maybe some kind of self-denial. Jakieś just denying something to ourselves, maybe we want something but we don't feel we're entitled to it, so we should impose that kind of restriction upon ourselves. Oh, you can't have, no, it's not time for you to eat that chocolate. Jakieś odmawianie sobie też czegoś może być przejawem takiego gniewu. Sometimes we project our anger on other people. Czasem projektujemy własny gniew na innych ludzi. We imagine that they have some kind of bad feeling towards us, so our anger starts to boil. Wyobrażamy sobie, że to oni mają jakieś negatywne uczucia wobec nas i nasz gniew zaczyna wrzeć. So from Buddhist point of view, anger is always considered something negative.
Z buddyjskiej perspektywy gniew uważany jest zawsze za coś negatywnego. So both attachment and anger are considered negative. Why? Zarówno gniew, jak i pożądanie są uważane za negatywne. Dlaczego? Okay, first of all, because through these emotions we accumulate a lot of negative karma. Przede wszystkim dlatego, że przez te emocje gromadzimy bardzo dużo negatywnej karmy. But we don't consider that it's accumulating that negative karma. We don't consider it. Buddhists don't consider that like a kind of sin. Ale w buddyzmie nie uważa się, że to jest jakiś grzech. The idea about negative action and the quality is that it obscures us and it blocks our spiritual path. Tutaj się myśli o negatywnych działaniach i o tych właściwościach, które z tego wynikają, że one po prostu zaciemniają nas i blokują nas na ścieżce. It doesn't set up an environment that's conducive to one's, let's say, like spiritual growth. Nie stwarzają takiej atmosfery, otoczenia, które by sprzyjał rozwojowi duchowemu. Even if we don't consider spiritual growth and we're just thinking in the ordinary way, then we can understand that emotion is never going to be the basis for nurturing happy feelings, or yes, happy or positive feelings. A nawet jeśli myślimy nie w kategoriach duchowej ścieżki, tylko takiego zwykłego, szczęśliwego życia, to takie skrajne emocje też nie karmią takiego poczucia szczęścia. So on the contrary, it quickly it destroys any kind of spirituality, and any benefit of, let's say, our practice is immediately destroyed. A przeciwnie, wszelki pożytek z naszej praktyki czy duchowego życia szybko jest niszczony. So if you're having let's say, more of in a common sense, if we're just having a pleasant dinner or having some guests over or any kind of social event, and someone gets like angry, we notice immediately how the environment is like totally tilted. Powiedzmy, że mamy jakiś uroczysty wspólny posiłek albo jakieś przyjęcie i nagle ktoś wpada w gniew i od razu atmosfera się zmienia. Maybe we feel like something is, everybody becomes quiet. Wszyscy nagle milkną. And nobody knows exactly what to say. Nikt nie wie, co powiedzieć. So at the root of both this attachment and hatred is this other kind of toxin, which we say is like fundamental delusion. A u korzenia obu tych namiętności, nienawiści i przywiązania leży kolejna toksyna, można powiedzieć, że jest to złudzenie. Or a sense of grasping at one's own condition. Albo takie poczucie chwytania się własnej sytuacji. Is a sense of holding to oneself as if it were something permanent, solid and independent. To jest takie trzymanie się samego siebie, jakby się było czymś solidnym, trwałym, niezależnym. And this projection of this solidity or independence upon a situation, we project that upon a situation that's constantly changing or evolving. I też projektujemy takie poczucie solidności na sytuacje, które i tak nieustannie się zmieniają i ewoluują. So when we don't recognize this kind of interdependence, kiedy nie rozpoznajemy tej współzależności between ourselves and others and the environment, między nami, innymi ludźmi i otoczeniem, we kind of feel a sense of separation. To czujemy się odseparowani. A feeling of what is me and what is not me. Mamy to poczucie, co jest mną, a co mną nie jest. So this feeling becomes so strong that we just solidify the flow of our experience. To uczucie staje się tak silne, że tak jakby utwardzamy to poczucie przepływu naszych doświadczeń. It gives us a sense that there's like some central agency within our being that's governing all experience. Daje nam to takie poczucie, że w środku jest jakiś sprawca, który zarządza wszystkimi doświadczeniami. Yeah, something independent that divides things into various compartments. Że jest tam ktoś niezależny, kto dzieli rzeczy na różne kategorie. According to our moods and feelings. Stosownie do naszych nastrojów. Yeah, we develop this idea of what's good and what's bad.
Rozwijamy takie wyobrażenie, co jest dobre, co jest złe. Everything in our vision becomes very solid and heavy. I wszystko w naszej wizji staje się bardzo solidne i konkretne. And then we become very attached to that vision. Stajemy się bardzo przywiązani do tej wizji. It becomes very difficult to let it go. I bardzo trudno nam jest odpuścić. Because we've identified very closely with that overall vision. Bo bardzo mocno się identyfikujemy z tą We consider that's who we are. Uważam, że to jest to, kim jesteśmy. And of course, we do have a kind of relative identity. Oczywiście mamy jakąś taką relatywną tożsamość. That's defined by our families and our jobs and who we are in society. Którą definiują nasze rodziny, nasza praca, to, kim jesteśmy w społeczeństwie. Okay, we need to maintain that, but if we don't have any recognition beyond that and we think that this is what's ultimately there, then this just becomes this heavy limitation. I oczywiście musimy to jakoś tam zachowywać, ale jeżeli nie potrafimy wyjść poza to i rozpoznać, że na tym się to wszystko kończy, no to staje się to bardzo poważnym ograniczeniem. That limited kind of vision in that sense becomes a source of our unhappiness. I taka ograniczona wizja staje się źródłem naszego nieszczęścia. It becomes a source of suffering. Staje się źródłem naszego cierpienia. But on the other hand, if we understand something about interdependence, z drugiej strony, jeśli zrozumiemy coś na temat współzależności and we can feel this relationship between subject and object, i czujemy ten związek między podmiotem a przedmiotem, then naturally we have a kind of respect for our situation, we have a kind of respect for other beings. To mamy rodzaj szacunku dla sytuacji, dla innych istot. And more also very importantly, we understand that we cannot fix them as being either good or bad, pleasant or unpleasant. I zdajemy sobie sprawę, że nie potrafimy rzeczy tak jakoś utrwalić, żeby były dobre czy złe, przyjemne, nieprzyjemne. Of course we're judging things all the time. Oczywiście, że wszystko cały czas oceniamy. We cannot manage our lives unless we're judging things. Nie potrafilibyśmy prowadzić swojego życia normalnie, nie oceniając. This is quite normal. To jest normalne. But if we take these judgments to become like fixed bricks in our experience of who we are and what the world is, ale jeśli weźmiemy te osądy, będziemy je traktować jako takie trwałe cegły tego, kim jesteśmy, then kim jest nasz we świat, begin to lose this sense of interdependence. to zaczynamy tracić to poczucie współzależności. Things become too solid. I rzeczy stają się zbyt solidne. And when they become too solid, they become too heavy. A kiedy są zbyt solidne, to są jednocześnie zbyt ciężkie. And then that heaviness weighs ultimately upon us. I ten ciężar wisi od razu na nas. Now, Western psychology doesn't see anything particularly unhealthy about craving or attachment until it leads to something addictive and compulsive, addictive behavior or compulsive behavior. W zachodniej psychologii nie widzi się nic złego w pożądaniu czy przywiązaniu, dopóki nie prowadzi do jakichś uzależnień czy kompulsywnych zachowań. So their idea, as long as it's kind of balanced or measured, then it's all right. Myśli się, że dopóki jest jakaś równowaga czy umiar w tym wszystkim, to jest okej. When it leads to a pathological situation, then it becomes important to apply various psychological methods. A kiedy prowadzi to do jakiejś patologii, to wtedy trzeba jakieś psychologiczne metody zastosować. But Buddhism is not working this way. Buddyzm nie działa w ten sposób. They is trying to establish right from the beginning a field in which positive feelings and happiness can grow and flourish steadily through a correct understanding of the self, the I, what we consider to be me and mine. W buddyzmie od początku stara się stworzyć takie warunki, w których pozytywny rozwój będzie mógł przebiegać bez takiego przesadnego lgnięcia do ja. So this sense of this false understanding of ourselves based upon this notions of permanence and solidity that we've evolved over long periods of time lies at the root of why we're always being overwhelmed by experiences. To fałszywe poczucie tego, kim jesteśmy, które staje się takie ciężkie, ono jest właśnie korzeniem tego, że potem zjawiska czy okoliczności nas przytłaczają. And these things lead us into states characterized by feelings of anger and strong craving,
addiction, fear, and anxiety. I to nas właśnie potem prowadzi do takich sytuacji, gdzie odczuwamy skrajne pragnienie, które potem przeradza się w jakiś niepokój, w uzależnienia i tego typu rzeczy. We have anger towards the things we don't like. Odczuwamy gniew wobec rzeczy, których nie lubimy. Attachment to the things we like. Przywiązanie do rzeczy, które lubimy. Fear about losing what we want or getting what we don't want. Boimy się stracić to, co mamy, albo że dostanie nam się coś, czego nie chcemy. And a kind of general anxiety about the real condition of selflessness that the Buddha taught. I rozwijamy też rodzaj takiego niepokoju wokół tego pojęcia braku jaźni, o którym mówił Buddha. So ironically, it is our holding on to this limited understanding of self as being solid and permanent. Jak na ironię, to właśnie nasze lgnięcie do tego poczucia, że jesteśmy kimś trwałym i wiecznym. Thinking that it can give us some kind of feeling of security and certainty. I sądzimy, że to nam właśnie da takie poczucie bezpieczeństwa. So it is just this very grasping that leads to our general dissatisfaction that something is never quite right. Właśnie to lgnięcie prowadzi do takiego ogólnego niezadowolenia, że czujemy, że ciągle coś jest nie tak. And we end up having this kind of anxiety about facing this real condition of egolessness. I rozwijamy taki niepokój, lęk przed zobaczeniem tego prawdziwego stanu, jakim jest brak ja. So our anxiety is not so much about the real condition of egolessness, but about losing the grip that we have on our conditioned structure of our own vision. I ten niepokój nawet nie wiąże się z tym zobaczeniem sytuacji tego prawdziwego stanu, ale bardziej z rozluźnieniem tego naszego uścisku, tej trwałej wizji, do której jesteśmy przywiązani. Yeah, like we have all of our bricks, so to speak, in place. Mamy wszystkie cegiełki na miejscu. And and once we've put those bricks in place, we still have a kind of anxiety about everything. Nothing is never really feeling quite right. I kiedy tak wszystko jest na swoim miejscu, to nadal odczuwamy ten niepokój, że właściwie cały czas coś jest nie tak. But then we don't know what it's going to be like if we start removing taking those bricks down. Ale też nie mamy pojęcia, jak to będzie, jak zaczniemy usuwać te cegły. We're so accustomed to having objects there that we don't know what the life is going to be like if we don't have those kind of fixtures in place. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że mamy te obiekty wokół siebie, że nie wiemy, jakie by było życie, gdyby one nie były takie solidne. Is there just going to be like this empty space out there where we don't know where to place our feet? Czy to będzie jak taka pusta przestrzeń, gdzie nie wiemy, gdzie można postawić stopę? So these are the things we need to consider about. To są takie rzeczy do rozważenia. So I want to talk a little bit about what the Buddha observed about this general condition and what he saw as a remedy and realized as being